Ziemia Tarnowska oferuje wiele wspaniałych zabytków. Jednym z nich jest synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej, wzniesiona w drugiej połowie XIX wieku. Jej architektem był Abraham Goldstein. Synagoga jest mieszanką stylów. Są tu elementy renesansowe, np. krużganki, klasycystyczne i mauretańskie, zauważalne w kształcie wież i kapitelach kolumn. Takich kapiteli w renesansie nie znajdziemy. Wieże flankujące fasadę nakryte są płaskimi daszkami namiotowymi, które są zasłonięte niską attyką w kształcie korony. To również niespotykany nigdzie indziej element. Mauretańskie są również postaci zwierząt. Hebrajskie napisy głoszą: bądź lekki jak orzeł, silny jak lew, rączy jak jeleń i śmiały jak lampart. W wieżach umieszczono klatki schodowe. W tympanonie dekalog, nad nim korona, która się będzie powtarzać również we wnętrzach. Rzeźbione znaki zodiaku na bocznych fasadach synagogi to jedyne takie w Polsce zdobienia. Na innych synagogach znaki zodiaku malowano. Wśród pokazanych tu znaków zodiaku wyróżnia się wodnik w postaci studni. Budynek synagogi został przystosowany w latach 2010-2012 do pełnienia funkcji ośrodka spotkania kultur. Stanowi on nowoczesną ekspozycję, może pełnić różnorakie funkcje, np. sali koncertowej lub teatralnej. Nad wejściem dwa lwy, symbole króla Dawida z pokolenia Judy i całego narodu żydowskiego. Wchodzimy do przedsionka synagogi, w którym obecnie znajduje się kasa biletowa. Ściany zdobią napisy w języku hebrajskim i polichromia. Podczas renowacji odsłonięto 3 napisy o treści: to miejsce należy do świętego bractwa czyniącego miłosierdzie. Na suficie jaskółki, które są dla Żydów symbolem domu rodzinnego i ojcowizny. Zdjęcia pokazują dawny wygląd budynku. W przedsionku znajdują się misy ablucyjne, tak zwane kijory. Z przedsionka przez dwuskrzydłowe drzwi zdobione rąbami i rozetami kwiatowymi wchodzimy do głównej sali modlitewnej. Ściany boczne dzielone są pilastrami, a sklepienie beczkowe nawy dzielą pasy sklepienne. Sklepienie posiada bogatą polichromię. W pobliżu ścian ustawiono witryny z eksponatami pokazującymi związki społeczności żydowskiej i polskiej oraz ciekawe artefakty żydowskie. W miejscu, gdzie stała bima, ustawiono jedynie pulpit na torę. Na wschodniej części sklepienia znajduje się rozwinięta tora otoczona 4 koronami. Bowiem Rabbi Szymon powiedział: są 3 korony. Korona Tory, korona królestwa i korona kapłaństwa. Ale korona dobrego imienia przewyższa wszystko. Korona dobrego imienia jest czymś w rodzaju świętego Graala. W drugim przęśle umieszczono morskiego potwora z legend, lewiatana, pożerającego własny ogon. Jest niepokonany, ale jak głosi jedna z legend, po przyjściu Mesjasza zabiją go archaniołowie Michał i Gabriel. Inna z legend mówi, że to Bóg zabije tę bestię, a jeszcze inna głosi, że 2 potwory, Behemot i Lewiatan, stoczą śmiertelną walkę między sobą. Polichromię sufitu uzupełniają znaki zodiaku. Bliźnięta to 2 koguty. W ścianie wschodniej oprócz okien znajduje się rozeta.
Nad przedsionkiem umieszczono dwie kondygnacje babieńca. Na ścianach synagogi znajduje się polichromia przedstawiająca Jerozolimę i inne żydowskie miejscowości, w tym port w Jafie. Na jednym z malowideł widać złotą bramę w Jerozolimie, jedną z 8 bram Starego Miasta. Według tradycji żydowskiej tą bramą wjedzie do Jerozolimy Mesjasz. Pod bramą jest obecnie cmentarz muzułmański. Zachował się oryginalny zwój tory, który wywiózł w 1939 roku z Dąbrowskiej Synagogi do Tuchowa mieszkaniec Dąbrowy i tam pozostawił u ojców redemptorystów. Redemptoryści zwrócili zwój po remoncie synagogi. A to wolnostojący Aaron HaKodesz na Torę. Judaizm i chrześcijaństwo znalazło w Dąbrowie wspólne miejsce, a całe Powierzchnie Dąbrowskie było terenem tolerancji i wolności religijnej. Z jednej strony gabloty księgi parafialne z Dąbrowy Tarnowskiej, z drugiej tałes, czyli szal zakładany podczas modlitwy, świeczniki szabasowe i fragment księgi Estery, integralnej części święta żydowskiego Purim. Jarmułki i chorągiewka Simchat Tora, czyli radość Tory, noszona przez dzieci w czasie święta kończącego okres Sukot. Mężczyźni ze zwojami Tory 7-krotnie okrążają bimę, a towarzyszą im dzieci. Talerz sederowy na święto Pesach, gałązki lulawu używanego podczas święta Sukkot oraz świecznik menora. Menora jest symbolem judaizmu. Nie używa się jej w celach obrzędowych. Symbolika menory związana jest z drzewem życia oraz dziejami pokoleń Izraela. Amfor oliwę, zapalać każdego z 8 kolejnych wieczorów hanukowych każdą z tych lampek. Zapalał tym razem nie matka, tylko ojciec z domu. Ta jedna była 9. dodatkowa po to, żeby z niej brać ogień i zapalać każdą kolejną. I wystawiać hanukiję, bo tak się ten lampion nazywa, w oknie. Zabytkowych przedmiotów, one gdzieś za granicą pewnie do Australii. Ale ja otwieram, bo chciałem Państwu pokazać filakterię, czyli te filmy. Tutaj te, które wyjmę z worka, są uszkodzone i dlatego je pokazujemy, bo już nic nie zaszkodzi. Takie charakterystyczne motywy, które oznaczają właśnie, a tutaj lepiej widać też z tej strony, wytłoczony na skórze. No i to jeszcze nic nadzwyczajnego, ale w środku jest coś, czego normalnie nie widać, ponieważ jest zaszyte. To jest już rozbebeszone, więc pokażę. W środku są specjalne szufladki, w których umieszcza się pergaminowe fragmenty modlitw. Największą, najważniejszą modlitwę Szema Izrael. Słuchaj Izraelu, jest jeden Bóg, który stworzył niebo i ziemię, i potem przykazania, które już znamy w naszej postaci. Więc normalnie jest to zaszyte, zamknięte, połączone z drugą kostką. Nie wymienia się? Nie. To jest raz na całe życie. To jest przedmiot używany przez mężczyznę ortodoksyjnego, bądź też przez hasyda, kiedy ukończy 13 rok życia, bo wtedy przechodzi bar mitzvah, jest już takim oficjalnym wyznawcą judaizmu. To można powiedzieć, że połączenie chrztu, bierzmowania, komunii, jedną kostkę zawiązuje na czole, obwiązuje głowę, drugą kostkę na lewym przedramieniu, to jest ważne, na lewym, i to wszystko obwiązuje wokół siebie. No i właśnie, dobrze Pani kombinuje, to chodzi o serce. Dlaczego tak się dzieje? Mojżesz dostał 10 przykazań na górze Synaj i otrzymał bardzo ważne przesłanie do tych przykazań. Chrześcijanie tłumaczą to w taki sposób: czyńcie, jak Wam nakazałem. Żydzi bardziej dosłownie to traktują: weźcie te słowa moje, na oczach połóżcie i do serc Waszych włóżcie. Na oczach i do serc. To jest takie dosłowne, bardzo radykalne. Ale jeszcze jest coś innego ważnego, symbolicznego. Modlitwa, żeby płynęła i była skuteczna, nie wystarczy, jeśli płynie tylko z rozumu. Ona powinna też płynąć z serca. To są emocje i rozum razem. Hasydzi stawiają większy nacisk na serce, na emocje, bo oni tworzą rodzaj takiej więzi z Bogiem opartej na
metafizyce, na czymś nieokreślonym, na czymś, czego się nie da w słowach zawrzeć. Stąd ten trans modlitewny, taniec, śpiew, wprowadzanie w taki stan jakby narkotycznego uniesienia. W tej gablocie znajdują się szczątki brytyjskiego Halifaxa, który niósł pomoc walczącej Warszawie i został zestrzelony przez niemiecki myśliwiec nad Dąbrową. W polskiej armii na zachodzie służyli również polscy Żydzi. Ważnym elementem judaizmu jest cedaka, czyli sprawiedliwość polegająca na obowiązku udzielania pomocy potrzebującym. Opuszczamy już salę modlitewną i windą albo schodami wieży udajemy się do Babińca. Można tu zobaczyć z dużej wysokości salę modlitewną i ornamentykę tuż przy suficie. Na drugim piętrze Babińca zaaranżowano salon mieszczański z typowym wyposażeniem, cytrą, starą maszyną do pisania, gramofonem. Wśród bogatych mieszczan byli również Żydzi. W szklanych gablotach wyeksponowano ciekawe artefakty z Muzeum Powiśla Dąbrowskiego i księgozbioru Samuela Rota. Duży fotogram na ścianie upamiętnia zjazd absolwentów Tarnowskiego Gimnazjum w dwudziestoleciu międzywojennym. Z obu pięter Babińca można wyjść na krużganki. Ośrodek Spotkania Kultur prezentuje również płaskorzeźby, drewniane figurki i obrazy wykonane przez miejscowych twórców. Schodzimy do podziemnej kondygnacji. Na ścianie załoga zestrzelonego Halifaxa i sweter odnaleziony we wraku samolotu. W części podziemnej zgromadzono przykłady kultury materialnej wsi. Drewniane naczynia, kołowrotki, dzieże, niecki, łopaty, żarna, cepy, brony, sierpy, grabie. Zobaczymy tu również zbiory sztuki zalipiańskiej. To tylko zapowiedź tego, co można zobaczyć w Zalipiu. Wychodząc możemy obejrzeć kilka sztandarów z czasów PRL-u.